Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. W tym odcinku powiemy o tym, jak wygląda proces tworzenia aplikacji, jak się można do niego przygotować oraz jak de facto dokładnie to wygląda po naszej stronie. Więc nie przedłużając, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zaczynając, chciałbym Wam powiedzieć, czego my jako software house, który będzie tworzył Waszą aplikację, czego my tak naprawdę od Was potrzebujemy. Bo to też nie jest tak, że Wy po prostu do nas przychodzicie z wymaganiami spisanymi na białej kartce A4, mówicie wycencie to, my to wyceniamy i w tym momencie robimy aplikację. Totalnie to tak nie działa. W tym momencie byśmy byli po prostu jakimiś klepaczami kodu czy coś takiego, a nie de facto pomagali Wam osiągnąć sukces czy zbudować aplikację, która po prostu będzie działać. Bardzo często też jest tak, że de facto Wy jako nasi klienci też do końca nie wiecie, czego potrzeba, jak ten proces wygląda, bo po prostu nie macie tych technicznych kompetencji po swojej stronie. Wiecie, czego potrzebujecie od strony biznesowej, wiecie, jaki efekt chcecie osiągnąć i dlaczego chcecie to zrobić, no ale nie wiecie, czy lepsze będzie rozwiązanie A czy B, technologia X czy technologia Y. I od tego właśnie jesteśmy my, żeby Wam pomóc. De facto jesteśmy też tutaj od tego, żeby powiedzieć Wam, ile de facto może to zająć czasu, ile może mniej więcej, i tutaj podkreślam podwójnie, mniej więcej kosztować, z tego względu, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co w aplikacji będzie się działo, jak dokładnie będzie to funkcjonowało, wyglądało i tak dalej. Wy też nie. Chyba że mówimy o takiej, wiecie, naprawdę maluteńkiej, tyci aplikacji, no ale to nie na tym polega i nie tak to dokładnie wygląda. Więc czego my de facto potrzebujemy? No na początku potrzebujemy dostać od Was jakąś listę funkcjonalności, tego co chcecie zrealizować, tego jaki ma być tego efekt, jaki de facto ta aplikacja ma spełniać cel. Dzięki temu będziemy w stanie przygotować jakieś estymacje, oczywiście tak dokładne, na ile dokładne będziemy mieli informacje, więc na podstawie tego będziemy w stanie Wam powiedzieć, ok, przewidujemy to tak, proponujemy użyć tego, widzimy, że będą takie a takie wyzwania, dzięki temu będziemy mogli po prostu pójść do przodu. Więc to jest taki pierwszy krok, na podstawie którego będziemy w stanie w ogóle powiedzieć, co, jak, gdzie, za ile, jak to dokładnie będzie wyglądało. Więc to jest taki w ogóle pierwszy krok, zanim w ogóle rozpoczniemy naszą współpracę. Natomiast załóżmy, że już tą współpracę rozpoczynamy. Co się dzieje dalej? No dalej na pewno potrzebujemy stakeholderów, to znaczy osoby jednej wyznaczonej po Waszej stronie, która będzie powiedzmy taką osobą, która będzie dawała ostateczne zdanie. To nie znaczy, że po Waszej stronie nie może być zespołu. Zespół po Waszej stronie prawdopodobnie powinien być, prawdopodobnie musi też być, do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, co budujemy, jak ma to wyglądać i tak dalej, ale musi być wyznaczona jedna osoba decyzyjna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie kilka osób decyzyjnych, to może to wprowadzić chaos do naszej dokumentacji, bo jedna osoba powie A, druga osoba powie B w tym samym temacie. I w tym momencie mamy mały confusion, mamy małe zamieszanie, nasi deweloperzy będą mieli zamieszanie, nie do końca będą wiedzieli, co mają zrobić. Albo dwie osoby z naszego teamu dostaną sprzeczne ze sobą instrukcje, którą de facto powinniśmy podjąć. Oczywiście, że my Was zapytamy i Wy tą decyzję podejmiecie, no ale znowu będzie to powodowało niepotrzebny chaos w naszej komunikacji, w naszym projekcie. Dlatego zawsze pamiętajcie, jedna osoba wyznaczona do podejmowania decyzji, zespół do tego, aby te decyzje czy tematy przegadywać. Następną rzeczą, której będziemy od Was potrzebowali, to wiedza. I tą wiedzę oczywiście my na kilka różnych sposobów będziemy chcieli od Was pozyskiwać. O tym, jak ten proces wygląda, opowiem odrobinkę później. Natomiast dzięki tej wiedzy, my będziemy wiedzieli, co de facto mamy zbudować. Pamiętajcie, my znamy się na
naszej branży, wy znacie się na swojej. My wiemy, jak budować aplikację, wy wiecie, dlaczego tą aplikację chcecie zbudować i co w niej ma być wartością. My oczywiście możemy ją wzbogacić o technologię, o rozwiązania, o podejście, no ale nadal to wy jesteście business ownerami, to wy jesteście product ownerami, to wy odpowiadacie za to i to wy macie wiedzę na temat tego, co chcecie zbudować, więc my tą wiedzę od was będziemy pozyskiwać, my ją będziemy przekładać na technologię, na rozwiązanie, jak to będziemy robić, o tym porozmawiamy sobie później. Natomiast musicie być przygotowani i móc być w stanie odpowiadać na nasze pytania. No i rzecz ostatnia, której od was potrzebujemy, to wasz czas. Oczywiste, ale nie do końca. Generalnie rzecz biorąc, bardzo często będziemy chcieli się po prostu z wami spotykać, rozmawiać z wami, dyskutować pewne rozwiązania, więc wy będziecie po prostu musieli być zaangażowani w ten projekt. Tak jak już mówiłem, to wasz produkt, to wy jesteście jego ownerami, to wy odpowiadacie de facto też po części za to, co my zbudujemy. A dlaczego odpowiadacie? Dlatego, że to wy dajecie informacje nam. My je tylko odpowiednio przetwarzamy i przetwarzamy je w jakiś produkt, ale to wy de facto macie tą wiedzę, macie te informacje, które my od was musimy pozyskać, musicie mieć na to czas i musicie mieć na ten temat wiedzę. I to się jakby skupia w jeden taki, powiedzmy, zbiorczy, duży element. Te wszystkie elementy są ze sobą połączone w to, czego my od was potrzebujemy. No i jak się z tego przygotować? No oczywiście warto, żebyście mieli dobrze przegadane to, co chcecie zbudować, żeby to nie była taka, wiecie, tylko koncepcja chciałbym X, bo to jest dużo za mało, wiecie. Na podstawie tego, że hej, chciałbym mieć funkcję zarządzania użytkownikami, możemy wam powiedzieć, że zajmie development tego tydzień albo 10 tygodni, no bo zarządzanie użytkownikami może znaczyć, że chcecie mieć listę użytkowników, na której możecie dodawać kolejnych. A zarządzanie użytkownikami może znaczyć, że chcecie móc użytkowników blokować, edytować, usuwać, dodawać, podglądać, może chcecie ich dodawać im kolejne rzeczy, móc zarządzać ich dokumentami, sprawdzać raporty na temat tych użytkowników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli definiujecie jakąś funkcjonalność, to musimy mieć jakiś minimalny opis, żeby po prostu wiedzieć, co ona znaczy. Więc żeby się przygotować, musicie to po swojej stronie de facto zreewaluować, przegadać zespołowo, czego potrzebujecie. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Musimy oddzielić chce mi się, albo wydaje mi się, albo chciałbym od tego, co muszę mieć. O tym już pewnie niejednokrotnie rozmawialiśmy i na pewno też jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiali, że na początku zbudujmy coś, co daje tylko i wyłącznie mega wartość użytkownikom. Co to znaczy? To znaczy, że oczywiście możemy mieć bardzo wiele funkcjonalności w naszej aplikacji, nieskończenie długą listę, ale musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście tych funkcjonalności potrzebujemy na początku. My bardzo zawsze zachęcamy naszych klientów do tego, aby budować minimalne rozwiązanie, które w minimalnym stopniu spełnia swoją wartość, które dostarcza tą wartość, które w minimalnym stopniu spełnia swoją funkcjonalność. Dzięki temu po prostu spędzicie dużo mniej czasu na budowie pierwszej wersji produktu, żeby po prostu ten produkt zwalidować. W momencie, kiedy nabierzecie trakt i zobaczycie, że ma to ręce i nogi, spodoba się to wam, będziemy te funkcjonalności dodawać. Spokojnie zdążymy, wszystko dodamy, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Natomiast chodzi o to, żeby na początku zwalidować, więc zastanówcie się, czego tak naprawdę na początku potrzebujecie. Nie rozbudowujcie tej listy w nieskończoność, bo to się zawsze da zrobić. Zastanówcie się, czego potrzebujecie na dobry początek. I de facto to jest najlepsze przygotowanie. Poszukać w internecie rzeczy, które was inspirują, które wam się podobają. To pomoże naszym grafikom czy naszym designerom do tego, aby przygotować coś, co również będzie się wam podobało. Przykłady aplikacji, które realizują jakieś funkcjonalności, które wam się podobają, które chcecie mieć w aplikacji, które potrzebujecie mieć i które według was są zrealizowane dobrze, ale widzicie tam jakiś element do poprawy. To da naszym deweloperom pomysł na temat tego, jak w ogóle coś powinno funkcjonować i co można tam ulepszyć, jak zrobić to jeszcze lepszym, tak żeby spełniało wasze wymagania. Czym lepiej się przygotujecie, czym więcej dostarczycie nam przykładów, tym łatwiej będzie nam się współpracowało, bo lepiej będziemy was rozumieli. Więc jak widzicie, przygotowywać się w jakiś mega szczególny sposób
Nie musicie, wystarczy po prostu, że będziecie mieli jasną, spójną ideę tego, co chcecie zrobić, że będzie to okrojone z rzeczy, które nie są Wam niezbędne na początku. Będzie to pozwalało nam skupić się na tej pierwszej, najważniejszej wartości tego, co po prostu chcemy zbudować. No i teraz tak, przechodząc do samego procesu, na początku chciałbym opowiedzieć trochę, kto po naszej stronie de facto bierze udział w całym tym procesie. No bo to też nie jest tak, że wiecie, jesteśmy bandą freelancerów i my sadzamy sobie jednego dewelopera i mówimy mu rób. Tutaj klient powiedział, masz wszystko, rób. To tak nie działa. To tak nie działa, tak jak niejednokrotnie powtarzaliśmy, jesteśmy software house'em, tylko z nietradycyjnym stackiem technologicznym. Bardzo dbamy o ten proces delivery po to, żeby budować skalowalne, dobre produkty, które de facto będą rozwijalne, będą skalowalne, będą odpowiadały na realne potrzeby i będą pokazywały, że no-code czy low-code jest w stanie teraz budować naprawdę dobry software, który może być wykorzystywany w szerokiej skali. Więc kto po naszej stronie bierze udział w projekcie? Na początku jedną z najważniejszych osób jest projekt manager. Projekt manager to osoba, która de facto, powiem trochę żartobliwie, będzie nas i was kopać w tyłek wtedy, kiedy nam czegoś nie dostarczycie lub wtedy, kiedy my nie dostarczymy czegoś wam. Projekt manager to osoba, która będzie też zbierała od was wymagania, dokumentację, ganiała was, jeżeli nie będziemy dostawali od was odpowiedzi, będzie zadawała wam pytania, będzie z wami rozmawiała. Oczywiście to też nie jest tak, że z projekt managera robimy głuchy telefon, bo gdybyśmy z projekt managera zrobili proxy między wami a deweloperami, czy designerami, czy testerami, to pojawiłby się prędzej czy później jakiś problem, bo projekt manager mógłby coś opacznie zrozumieć, mógłby o coś nie dopytać. Projekt manager nie jest po prostu też osobą techniczną, taką jak deweloper, więc albo osobą, która jest mega kreatywna i jest w stanie tworzyć designy, czy też zadawać odpowiednie pytania. Więc projekt manager po prostu pilnuje też całego procesu tworzenia, zbierania informacji, żeby ten proces szedł sprawnie, żeby szedł szybko, żeby ta wymiana informacji między nami a wami była skuteczna, precyzyjna i żeby dla każdego było jasne, co de facto w danym momencie się dzieje i co de facto robimy. Bardzo istotna rola, która de facto pilnuje bardzo wielu rzeczy. Następne osoby to są oczywiście designerzy. Osoby, które będą pracowały nad tym, jak de facto to nasze rozwiązanie ma wyglądać. Bo oczywiście prawdopodobnie nie zawsze, ale przeważnie mamy jakieś wymagania co do tego, jak nasze rozwiązanie, jak nasza aplikacja ma wyglądać, jak ma funkcjonować. To są też osoby, które są w stanie powiedzieć, hej, ten przycisk tutaj sprawdza się słabo, lepiej go umieścić tutaj. Oczywiście tutaj wchodzimy trochę w UX, UI, rozdzielanie teraz na te dwie role nie ma na tym etapie znaczenia. Chodzi o to, że jesteśmy w stanie powiedzieć wam, zasugerować, jak coś powinno wyglądać, albo że powinno wyglądać, czy funkcjonować inaczej. Oczywiście tam, gdzie są niezbędne, bardzo głębokie analizy dotyczące UX-u, też jesteśmy w stanie to zrobić, czy posłużyć się kompetencjami firm trzecich, które się po prostu w tym specjalizują, ale to jest oczywiście osobny temat. Wtedy taka firma, czy takie osoby są po prostu wplatane w cały ten proces tworzenia tych pierwszych frame'ów, tych pierwszych obrazków, tych pierwszych screenów, tego jak nasza aplikacja będzie wyglądała. Następnie mamy devów. Devowie oczywiście to są osoby, które będą tworzyły to rozwiązanie. One będą przekładały waszą wiedzę zebraną przez naszego PM-a i designy dostarczone przez naszych designerów w to, co już będzie tym żywym produktem, coś, co będzie klikalne. Oni będą się zastanawiali nad tym, jak powinna wyglądać struktura bazy danych, jak powinny płynąć workflowy, jak to wszystko po kolei będzie funkcjonowało, to oni będą dostarczali te całe rozwiązanie i oczywiście oni też, tak samo jak designerzy, będą brali udział w naszych spotkaniach po to, żeby z wami rozmawiać, żeby zadawać wam pytania, żeby pytać o edge case'y, żeby pytać, jak myślicie, żeby sugerować pewne rozwiązania, no bo tak jak mówiłem już wcześniej, rozwiązanie należy do was. My tylko sugerujemy, my podpowiadamy, my realizujemy, ale to wy jesteście ownerami i to od was musimy mieć zawsze ostateczne zdanie. Oczywiście tam, gdzie wy nie jesteście w stanie go podjąć, to na nas spoczywa taka odpowiedzialność, to my takie zdanie również podejmiemy. I last but not least,
QA inżynierzy, czyli testerzy manualnie automatyzujący, w zależności od tego, jak dużym rozwiązaniem mamy do czynienia, czy to jest też już faza maintenance'u, czy to jest faza budowy pierwszej wersji aplikacji, no to są zaangażowani oczywiście testerzy. Testerzy, którzy mają za zadanie zadbać o to, aby aplikacja była wolna od wad. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Aplikacja nigdy nie jest w 100% wolna od wad. Do dzisiaj Facebook, Twitter, Google mają przycisk Report a Bug, ponieważ nie zawsze pomyślimy o wszystkich edge case'ach, czyli takich skrajnych przypadkach użycia naszych aplikacji, gdzie coś po prostu może nie do końca zadziałać. No i od tego są oczywiście nasi testerzy, żeby próbować wyłapać takie rzeczy, żeby upewnić się, że nie ma takich oczywistych błędów czy wpadek w działaniu aplikacji. No ale to też oczywiście nie zwalnia Was od testów akceptacyjnych i o tym też musicie pamiętać. Nasi testerzy odpowiadają za Quality Assurance. QA to jest skrót od Quality Assurance, czyli od zapewnienia tego, że produkt stoi na odpowiednio wysokiej jakości. Wiadomo, błąd w każdym oprogramowaniu czasami może się zdarzyć, jakieś skrajne przypadki również, ale zaświadczamy o tym, że nasze oprogramowanie stoi na odpowiednio wysokiej jakości, spełnia odpowiedni performance, spełnia odpowiednie wskaźniki tego, że jest używalne i użytkownik spokojnie za każdym razem powinien móc przejść swój proces. Natomiast, tak jak mówiłem, nie zwalnia to Was od testów akceptacyjnych, bo testy akceptacyjne są czymś takim, że my dajemy aplikację Wam do tego, abyście ją sobie przeklikali, zobaczyli, jak ona de facto działa i powiedzieli, czy wszystko jest tak, jak sobie to wyobrażaliście. No i jeżeli już wiemy, kto bierze udział, to jest oczywiście po naszej stronie, po Waszej stronie prawdopodobnie też będzie jakiś PM lub osoba właśnie odpowiedzialna, może jakieś osoby techniczne, może tylko i wyłącznie osoby biznesowe. To będzie już oczywiście zależało od Was i od tego, jaką jesteście organizacją, jakie macie kompetencje i czego de facto potrzebujecie od danego procesu. Jeżeli natomiast budujecie na przykład jakiegoś toola internalowego, to warto też niekiedy zaprosić na spotkanie osoby, które z tego toola będą miały korzystać, żeby im pokazać, co powstaje, zapytać ich o zdanie, bo to de facto oni będą mogli się wtedy wypowiedzieć, czy widzą w tym sens, co można tutaj dodać, co można zmienić, co poprawić. No ale oczywiście to już są jakieś takie znowu skrajne przypadki użycia, zależne od specyficznego projektu. No i jak de facto wygląda sam proces już tworzenia tej aplikacji? Wiemy, kto bierze udział w tym procesie, wiemy, jak się do niego przygotować, wiemy, jak wygląda sama estymacja projektu. Więc co się dzieje, kiedy już mówimy sobie nawzajem OK, startujemy, zaczynamy realizować ten projekt? No my zawsze zaczynamy od takiego 5-krokowego warsztatu. 5-krokowego warsztatu, który polega na tym, że spotykamy się razem, wiemy oczywiście już mniej więcej gdzieś tam, co chcecie budować, ale my chcemy sobie pewne informacje doprecyzować. Tak jak w każdej platformie, tak każdej aplikacji, którą budujemy, jedne rzeczy są dla nas bardziej jasne, inne rzeczy są dla nas mniej jasne. I to właśnie o te mniej jasne chcemy dopytać, chcemy zobaczyć, rozpisać sobie to, jak to będzie funkcjonowało, może zbudować jakieś pierwsze ścieżki użytkowników, zobaczyć po prostu, jak będzie wyglądał ten cały proces, zderzyć to z Wami, zapytać, żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy on the same page, że myślimy o tym rozwiązaniu tak samo, żeby nie było po prostu jakichś nieporozumień, żeby mieć pewność, że coś, co będziemy budowali, będzie odpowiadało Waszym potrzebom. Kiedy już zrobimy sobie te warsztaty, bo znowu to jest bardzo ważna uwaga, warsztaty nie polegają na tym, że my spiszemy każdą najdrobniejszą rzecz, każdy najdrobniejszy szczegół, ponieważ musielibyśmy na tych warsztatach spędzić pewnie pół roku, a i tak nadal byśmy nic nie wiedzieli, bo w międzyczasie wiele rzeczy by się zmieniło. Warsztaty mają nam rozjaśnić rzeczy do tego stopnia, że mniej więcej wiemy, co mamy zbudować. Zaczynamy rozrysowywać te rzeczy, to jest bardzo ważna rzecz, jeszcze nie zaczynamy ich budować, na początku zaczynamy je rozrysowywać, a zaczynamy je rozrysowywać z tego względu, że czym innym jest nasza wyobraźnia, czym innym są rzeczy, które zobaczymy po raz pierwszy, a czym innym są jeszcze rzeczy, które pierwszy raz dotkniemy. Dlatego najpierw rozmawiamy o wyobrażeniach, o teorii, później tą teorię przekuwamy w jakiś obrazek. I tutaj właśnie nad tym już pochylają się designerzy, budują jakieś pierwsze, nie wszystkie znowu, bo to znowu byłaby strata czasu, ale budują pierwsze obrazki Waszej aplikacji, jak ona może wyglądać, jaka będzie identyfikacja graficzna, jak to będzie wyglądało. Zderzamy to z Wami, żebyście zobaczyli, dotknęli. Wtedy znowu pojawiają się jakieś uwagi co do tego, jak to może wyglądać, jak to może funkcjonować. I dopiero kiedy mamy zatwierdzone te pierwsze warsztaty, te pierwsze rzeczy,
jak one będą wyglądały, to dopiero wtedy przechodzimy de facto do developmentu. No i tutaj sobie dewelopujemy tą naszą aplikację. W momencie, kiedy już jakaś pierwszy moduł, pierwsza funkcjonalność jest zbudowana, dajemy ją Wam do przeklikania właśnie po to, żebyście przeklikali i przekonali się, czy proces, który zbudowaliśmy de facto odpowiada temu, co sobie wyobrażaliście. A jeżeli odpowiada temu, co sobie wyobrażaliście, to czy rzeczywiście rzeczywistość jest zgodna z Waszymi wyobrażeniami. Czyli mamy tutaj bardzo częsty przypadek tego, że w momencie, w którym zaczynamy klikać, nagle mamy taki moment, aha, to nie pomyślałem jeszcze o tym, nie pomyślałem o tym, zapomniałem o tym. Dlatego właśnie ten etap musi tutaj być bardzo zwinny, bardzo elastyczny, bo bardzo często po prostu na tym etapie pojawiają się pewne drobne zmiany, pewne drobne modyfikacje dotyczące właśnie tego, jak te procesy wyglądają, czy funkcjonują. Właśnie wtedy się na przykład okazuje, o kurczę, rzeczywiście tutaj przydałby się jakiś search bar, żeby tą listę móc przeszukiwać. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Albo tutaj przydałyby się jakieś dodatkowe filtry, o których też nie pomyślałem, żeby na przykład tą listę sobie wyfiltrować. Więc tutaj po prostu dajemy Wam tak najszybciej do przeklikania, żebyście właśnie mogli już na bardzo wczesnym etapie zgłaszać te poprawki, żebyśmy my znowu nie wydłużali albo nie wracali do rzeczy, które już dawno temu zamknęliśmy po naszej stronie. To żeby do nich nie wracać, nie rozkopywać, tylko budować moduł po module, jak właśnie z klocków Lego. No i tutaj właśnie nazywamy to tak continuous process, czyli taki proces cały czas powtarzalny, w którym budujemy tą aplikację. No ale kiedy już ten pierwszy scope naszej, ten pierwszy zakres naszej aplikacji mamy zbudowany, który chcemy zamknąć, z którym chcemy wyjść live, no to musimy zrobić QA, czyli ten Quality Assurance. Dajemy to naszym testerom, oni tą aplikację orają od A do Z. Oczywiście na tych wcześniejszych etapach moduł po module też to robią, czyli te rzeczy się bardzo ze sobą przecinają, bo designerzy oczywiście też przygotowują ekrany, nie tylko na początku, ale też w trakcie, kiedy na przykład deweloper nie wie, jak coś ma wyglądać, designerzy to przygotowują, więc te wszystkie etapy się bardzo mocno ze sobą miksują na każdym etapie. To nie jest tak, że powstaje to waterfallowo, czyli etap po etapie. Na początku są oczywiście te pierwsze dwa etapy, żeby sobie zwizualizować to, zrozumieć, no ale później każdy z tych etapów mocno się przecina. Na końcu oczywiście robimy takie testy do zamknięcia, żeby przekazać Wam aplikację do testów akceptacyjnych i w momencie, kiedy aplikacja już przejdzie testy akceptacyjne, możemy wyjść live z naszą aplikacją. Oczywiście to nie znaczy, że to jest już koniec całego developmentu, no bo jeżeli chcemy dalej aplikację rozwijać, ona wyszła live, wyszła ta jej pierwsza wersja, no to później mamy kolejne iteracje, budowanie tej aplikacji, spotykanie się, zbieranie od Was wymagań, zbieranie wiedzy na temat tego, co ma powstać, jak ma to wyglądać i dodawanie tych kolejnych rzeczy, czy tworzenie nawet dokumentacji. Bo też musicie pamiętać o tym, że na każdym z tych etapów powstaje też jakaś dokumentacja dotycząca designów, dotycząca test case'ów, dotycząca tego, jak zbudowaliśmy dane funkcjonalności czy dane algorytmy, jeżeli jest taki wymóg, więc cały czas też produkujemy jakąś dokumentację, żebyście mogli w przyszłości z niej skorzystać, czy na niej się po prostu oprzeć. Więc jak widzicie, proces sam powstawania aplikacji, podsumowując, nie jest niczym skomplikowanym, jest bardzo prostolinijny, jest jasny, bo ma on za zadanie być z Wami transparentny. I tutaj chciałbym napomknąć o jeszcze jednej rzeczy. My w Have No Code działamy tak, że Wy na każdym etapie macie dostęp do naszej tablicy zadań, do naszego czasu, do naszej dokumentacji, bo to Wy jesteście, tak jak już mówiłem, bardzo ważną częścią tego procesu. I my razem tworzymy jeden zespół. To nie jest tak, że my stoimy w opozycji do Was i jesteśmy Waszymi podwykonawcami. Nie, my stawiamy na to, że jesteśmy jednym zespołem, działamy bardzo transparentnie, komunikujemy wszystko, nad wszystkim razem działamy, macie nasze tablice dostępne, macie swoje tablice w naszym systemie, na których możecie zgłaszać różne rzeczy, modyfikacje, wymieniamy się tam dokumentacją, wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się zdaniami po to, aby właśnie zbudować aplikację, która będzie aplikacją Waszą, zbudowaną razem z nami, naszymi rękoma. Nie tak, że my jesteśmy zamawiający, Wy jesteście zamawiającym, my wykonującym, oczywiście z formalnego punktu widzenia tak, ale nie tak chcemy działać, nie tak chcemy, żeby to wyglądało. Nasz proces ma za zadanie być po prostu transparentnym, tak abyście wiedzieli na każdym etapie, jak powstaje Wasza aplikacja, co się dokładnie dzieje, na jakim jesteśmy etapie, gdzie mamy ewentualne trudności, a gdzie na przykład udało nam się
przyspieszyć. Więc jak widzicie, mam nadzieję, że ten proces w całości jest dla Was jasny, jak on powstaje, co jest nam niezbędne, kto w nim bierze udział oraz jak się do niego po prostu przygotować. To tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!